we wake, hear the birds and see the sun. Side by side, Dzień dobry, our moi faces kochani, witam Was w powodziowy czwartek. Kawa dzisiaj naprawdę jest niezbędna, totalnie. Noc była dzisiaj przespana tak średnio. Nie tylko z powodu powodzi, bo to też wiadomo jest niepokojące, szczególnie, że my tutaj naprawdę mamy tą rzekę blisko. Nie wiem, czy rozsądnie, czy nierozsądnie, nie odstawiliśmy samochodu w jakieś tam bezpieczne miejsce, ani żaden parking. Chociaż widzę, że jednak ten poziom wody zaczyna się delikatnie jeszcze tutaj podnosić, chociaż jest jeszcze sporo zapasu. Natomiast druga rzecz, z powodu której nie śpimy po nocach już od dłuższego czasu, to to, że nasza Mija ma zapalenie dróg oddechowych i to okazuje się, że teraz chyba dolnych. Więc walczymy z chorobą, walczymy z kaszlem. Dzisiaj rano wstałam o 6, żeby zrobić inhalację, bo Mija miała bardzo mocny kaszel, żeby pomóc jej po prostu to odkrztusić. I tak, w tym wypadku sól fizjologiczna z kwasem hialuronowym bardzo jej pomogła. Jeszcze na chwileczkę się położyła, no już nie. I przestała kaszleć, ale dzisiaj po wizycie lekarskiej okazało się, że jednak leczenie potrwa dłużej niż się spodziewaliśmy. Leczenie trwa już 7 dni. Więc troszeczkę jestem zdruzgotana i to nie dlatego, że Mija jest tutaj ze mną w domu, bo ona naprawdę w niczym mi tutaj nie przeszkadza. Wiadomo, że mam tutaj potężny nadmiar obowiązków w związku z tym, no bo muszę przecież robić wszystkie posiłki od rana do wieczora, zajmować się nimi. Mija też ma jakieś tam zobowiązania w szkole, więc robimy zadania domowe codziennie. Ale chodzi o to, że wiecie, no to jest jednak początek roku szkolnego, pierwsza klasa i troszeczkę jednak Mija tego materiału traci. Dlatego nie jest to jakieś fajne. Emi zostawiłam też w domu, żeby nie jeździć podwójnie. Szczególnie, że musiałabym jeździć z chorą Miją. I co nie byłoby dla niej fajne, bo jednak kaszle dziecko. No ale wiecie, ona już zaczyna kaszleć, więc myślę, że po prostu zaraz będzie chora. Emi też. Także mamy tutaj mały szpital w domu. No i niepokojącą sytuację za oknem. Tutaj w ogóle tyle ludzi, co teraz jest dookoła tej rzeki, to tutaj nigdy normalnie nie ma. Tutaj jest po prostu to jakby się zrobił punkt widokowy, bo my tutaj naprawdę, tu nigdy nie ma ludzi dookoła. To jest właściwie pusto, a teraz właśnie wszyscy stoją, żeby popatrzeć sobie przez barierki, co się dzieje z rzeką. Już Wam pokazuję. No jak widzicie, jest poziom dużo wyższy. Rzeka wydaje się dużo bardziej niebezpieczna, ale nie ma jeszcze dramatycznie, bo myślę, że jakieś jeszcze tutaj ze 2 metry zostały. Więc jest bardzo duża szansa, że nas nie zaleje. Natomiast dużo bardziej niepokojąca sytuacja jest tutaj. Dziewczyny dzisiaj dostały swoją małą porcję bajeczek, więc aktualnie są nieaktywne, bo zazwyczaj skupiają się na bajkach tak, że ich po prostu nie ma. Ale to dlatego, żeby troszeczkę Mija się wyciszyła ze swoim noskiem. Bo tam nosek ma akurat taki krwawiący. Z takich pozytywów też na szczęście nie wyłączyło nam prądu, nie wyłączyło nam wody. Wszystko mamy. Mamy też jakieś zapasy wody, które jak już będziemy mieć pewność, że na pewno w ciągu tam 2 dni nic się nie wydarzy, no to właśnie dobrym pomysłem, że tą nadmiarową wodę jest po prostu przekazać dla powodzian, którym faktycznie się coś stało. My póki co jesteśmy bezpieczni, ale im się już to wydarzyło, więc oni na pewno tej wody potrzebują dużo bardziej niż my. Dlatego jeszcze raz zachęcam Was, jeżeli macie możliwości, to możecie kliknąć albo w mój link, albo też naprawdę wiele osób w internecie podaje linki, albo znaleźć jakiś tam swój link, na który można wpłacić pieniądze, no bo ci ludzie stracili wszystko, totalnie wszystko. Do tego nie mają wody, nie mają prądu, nie mają no nic, no po prostu nawet nie jestem w stanie opisać, jaka tragedia ich spotkała. Każdy z Was powinien na pewno pomyśleć o tym, zamknąć oczy i po prostu sobie wyobrazić, że nagle z dnia na dzień nie masz nic.
dachu nad głową, niczego po prostu. Wszystkie rzeczy popłynęły. Ale z dwojga złego my na szczęście jesteśmy bezpieczni i dzięki temu, że woda tak wezbrała, mój mąż został jednak z nami, ponieważ miał jechać na podróż służbową i nie pojechał na nią. Właśnie przez to, że czuliśmy się trochę zagrożeni tutaj. No i dzięki temu, że został, ja miałam możliwość zrobić coś dla siebie. Tak, to jest odpowiednie określenie. Czyli tak, mogłam wziąć prysznic z pokoju, byłam na treningu, co prawda z jednym dzieckiem, ale byłam na tym treningu, umyłam włosy i jeszcze dwie rzeczy. Zjadłam śniadanie i wypiłam ciepłą kawę. Drugą zresztą piję teraz. Dziewczyny teraz aktualnie oglądają jeden odcinek bajki. Zaraz będę te bajki wyłączała i lecimy z inhalatorem. Zrobię może im jakiś syropek z cebuli. Chociaż nie wiem, czy cebula mi się nie skończyła. Mam na pewno na dzisiaj obiad zrobiony, bo wczoraj gotowałam rosół. I powiem Wam tak, wyjątkowo ugotowałam rosół nie na skrzydełkach i łódkach, tak jak to robiłam zawsze do tej pory, tylko wyjątkowo kupiłam korpus. Tak jakoś mi się przypomniały czasy studenckie i przypomniało mi się, że my za czasów studenckich kupowaliśmy korpus, bo on był najtańszy. A ja kupiłam korpus dlatego, że ja pamiętam, że ten rosół, który robiliśmy, był bardzo tłusty, bo w tym korpusie jest naprawdę bardzo dużo tłuszczu. I faktycznie ten rosół, który ja zrobiłam na tym korpusie, trochę tam mięska wyskubałam dla dziewczyn, ten rosół naprawdę ma wielkie oczka tłuszczu, co jest super. Mam nadzieję, że to trochę podniesie mnie szczególnie do życia, jakoś do funkcjonowania, bo się biedna nawet bawić nie może, bo co zaczyna się bawić, to krew jej z osłabienia kapie z nosa albo zaczyna jej się gorączka. Więc tak, to dzisiaj zaplanowane na obiad. Hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. All the good times just begun. To nasza sala, a to nasza We know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. You and I, we got it. We don't need no more. Even in the hard times, you and I can weather any storm. Before I sleep, hear the crickets, see the moon. Side by side and through. No limit to what we can do. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Dobra? Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. You and I, we got it. We don't need no more. Even in the hard time, you and I can weather any storm. You and I, we got it. We don't need no more. Even in the hard time, you and I can weather any storm. Tutaj pokażę Wam fajny tip, którego się w sumie nauczyliśmy z pewnego serialu. Nie pamiętam, jak on się nazywał, ale to był jakiś chyba norweski, taki o tematyce świątecznej, żeby segregować sztućce
no bo potem jest je łatwiej wyciągnąć. Czyli jak się odkłada, to po prostu odkładamy widelce w wyznaczone miejsce. No i zobaczcie, nie trzeba po całej szufladce szukać. No i potem wkładamy od razu tutaj wszystkie. Zobaczcie, jak to łatwo. Sztućce są, łyżeczki. Raz, dwa, trzy zrobione. Duże łyżki. Zobaczcie. A, i dzisiaj wyjątkowo noże wymyłam, chociaż zazwyczaj myję noże w rękach. Ale cóż, nie było czasu. Muszę się tym bawić. I jeszcze noże. I szuflada gotowa. Mam czasem. No. Wyszłyśmy na chwilę z Emitką na spacer, żeby się trochę przewietrzyć po całodziennym siedzeniu w domu. A przy okazji sprawdzimy, co z rzekami. Dzisiaj wszyscy chodzą i robią zdjęcia. Wczoraj zresztą też. I co, jak ty przez to przeskoczysz? When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. Oh, the good times just begun. Tu się, słuchajcie, zabawa nie kończy. Już dziewczyny powinny się szykować do spania, ale znalazły sobie zajęcie. Co robisz? Koloruję. A co kolorujesz? Śliczki, buty. A te sznurki to jaki mają kolor? Złoty? Nie, brązowy. A brązowy, no dobra. A buta na jaki kolor pokolorujesz? Wybrajcie sobie. Możemy wybrać, tak? A ja mogę wybrać? Tak. No to ja bym chciała, żeby ten but był różowy. A to nie jest, to jest różowy? Tak. Dobra, to proszę. Różowy. I powiedz mi, czy ty idziesz się kąpać? Freda, idziesz się kąpać? Nie słyszałam odpowiedzi. Nie słyszałam odpowiedzi. Czy pytania nie słyszałaś? Czy idziesz się kąpać, się pytam. Nie słyszałam. Nie słyszałaś? No dobra. To koloru idziemy się kąpać. A ty co robisz? Klejam. A co naklejasz? Ty potrafisz po tajsku czytać? Nie, co tam jest napisane? To po angielsku, tak? Pokaż, czyli ty przyklejasz takie naklejki i napisy, tak? No, ale Angielskie. takie autobusy. Autobusy pierw. Jest takie A czy ty, moja droga, idziesz się kąpać? Nie. No co ja mam? Kogo ja mam kąpać? Dziewczyny, późno już jest. Trzeba iść spać. Gdzie ja mogę zaparkować? It's now time for bed. A co to znaczy? It's now time for bed. A co to znaczy? It's now time for bed. No ale po polsku co to znaczy? Co to znaczy? Not time for bed. Co to znaczy? Że co jest teraz? Jaki czas? It's now time for bed. Ty nie wiesz, co to znaczy? Ty dobrze wiesz, co to znaczy, nie? Koloruj tego buta. Dobrze ci idzie. Time for bed. Koloruj tego buta i do kąpieli. Zanim skończę, a już mój vlog dzisiejszy chyli się ku końcowi, bo naprawdę ciężko jest nagrywać i mieć w domu 2 chorych dzieci i ogarniać całą resztę obowiązków, ale pokażę Wam coś. Fajny tip. No właśnie na takie momenty jak teraz. Po pierwsze, ja wczoraj robiłam rosół i zrobiłam tego rosołu bardzo dużo, bo bardzo duży taki garnek i tak naprawdę to wystarczyło na wczoraj dla nich na obiad i na dzisiaj, a resztę tego rosołu... A reszta tego rosołu jest tutaj. Ja to wszystko sobie przepuściłam przez sitko, żeby tam nic nie pływało, bo raczej dziewczyny tego potem nie zjedzą, więc to jest jakby tylko woda z rosołu, ale z tego można zrobić sos, z tego można po prostu zrobić, ugotować makaron i podać. No i wiecie, to jest na taką awaryjną sytuację, kiedy coś tam się przez cały dzień dzieje, gdzieś tam lekarz,
Gdzieś trzeba wyjść załatwić. No i wiecie, i w takich momentach właśnie otwieracie sobie lodówkę, zabieracie rosołek, no i macie problem obiadu z głowy. Zawsze można tam wykorzystać, to nie ma opcji, że się tego nie wykorzysta. To jest idealne rozwiązanie. I jeszcze pokażę Wam jedną rzecz. Z takich rzeczy, które ja jeszcze mrożę, to jest chleb. Ja kupuję parę bochenków chleba z jakiejś fajnej piekarni i potem pakuję w te bochenki. Mi się właśnie to mi przytuliła. Pakuję te. A jaki czerwony jest wielki. O ja. Jest chyba jakaś pełnia czerwonego księżyca. No ale wracając do tematu. Pakuję te bochenki osobno w woreczki, wkładam do zamrażarki i też właśnie jak są takie sytuacje, kiedy ja nie chcę kupować chleba z supermarketu, tylko właśnie chcę mieć taki dobry z piekarni, to wyciągam, kładę go sobie tak, on się rozmraża, no i za godzinkę mamy gotowy chlebek na śniadanie. To jest akurat żytni. Dziewczyny bardzo lubią. No ale kończąc już naprawdę dzisiejszego vloga, bo rozgaduję się powolutku, a tutaj trzeba dzieci kąpać i kłaść je spać. I sama jeszcze muszę się naszykować do spania. Przydałaby się jakaś kąpiel. I fajnie by było jeszcze poświęcić trochę czasu na odpoczynek, jak zdążę, bo czeka jeszcze mnie montaż tego vloga dzisiaj, żebyście mieli taki świeżutki na jutro. Jeszcze Wam tylko pokażę poziom wody. Tak to wygląda. Wydaje mi się, że ona już jakoś tam się zbytnio nie podnosi, może jakieś tam parę centymetrów jest wyższa. I tak jest niepokojąco wysoka, ale nie ma dramatu. Tutaj z tej strony. W planach miałam porozkładać tutaj dynie i jakieś takie swoje ozdoby, które tak naprawdę przyniosłam ze wszystkimi tymi kartonami, które przenosiłam z piwnicy, żeby nam tego w razie czego nie zalało. Więc ja tak naprawdę mam święta i w ogóle wszystkie okoliczności, które trzymam właśnie w piwnicy na górze. No i chciałam to jakoś ładnie porozkładać, ale nie da się. Po prostu nie da się. Będzie afera. Dzień niestety z dziećmi chorymi w domu troszeczkę przerasta i z tymi wszystkimi obowiązkami, ale dajemy radę. Jutro też będzie dzień. Nawet się zaczyna weekend, więc może uda się coś zrobić w weekend fajnego. A tymczasem żegnamy się dzisiaj. Trzymajcie się ciepło. Jak możecie, to wspierajcie Powodzian. I do zobaczenia we wtorek.